Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy i dzisiaj od razu ruszamy na naukę latania. I to jeszcze przy zachodzie słońca. Cóż za piękna pora, by w końcu wsiąść na miotłę. Zobaczmy tylko oczywiście jak tam się dostaniemy. To mnie tak prowadzi chyba na okrętkę trochę. No właśnie. Możemy sobie na skróty pójść. Są i miotły. No, jestem bardzo ciekaw, czy kiedy doczekamy się aktualizacji z Quidditchem, czy raczej niestety nigdy tego już w Hogwarts Legacy nie będzie. Jeśli była jakaś informacja o tym w mediach, to dajcie znać, bo najwidoczniej przeoczyłem. Czego nie wykluczam, bo jakoś mega dużo tych newsów nie śledziłem. Rozpocznijmy sobie misję. Aha, czyli dobra, poczekaliśmy jednak do świtu? Chyba? No proszę. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom! Do mnie. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. I jesteśmy na miotle. For your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This is brilliant. Wish I had my own broom. O, to prawda. Excellent. Rozumiem, że można i szybciej jakoś latać, ale to jeszcze nie ten Well moment done. pewnie. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Tu się nie pierdzielą, nie? Ktoś spadnie, This next połamie się. set of rings Trudno. will take you around the grounds for more of a challenge. A, dobra. No, w końcu troszkę szybciej. Tu już trzeba zachować What a view. stabilizację. Hello. Nice day for a flight. No to prawda. Znacznie lepiej niż wieczorem. Haha. This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Kurczę, tutaj w tyle miejsc pozornie niedostępnych można by się teraz dostać. Nie jest mały wcale ten świat gry. Tak myślałem, że to będzie ta. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Te odgłosy. Made it. Oh, did anyone else see that? No, chyba to tak dla siebie robimy bardziej już w tym momencie. Oh, well done! Have a moment? Co jest? I say,
I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. Już się poznaliśmy. Care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, Dobra. we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Byśmy powiedzieli, że to lekcje były, no. Nice to get above it all, isn't it? Ciekawe, co by się stało, walnął w coś. Czy bym spadł z tego? Trochę życia stracił? The gardens. The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Czyli takie coś. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Kurde, nieźle. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Jest i miejsce na Quidditcha. Time to jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Oj, będzie ochrzan. Z pewnością. Jak on tak szybko podleciał tam? Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. No nie. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. Greetings. Czyli rozumiem, że teraz dopiero bylibyśmy w stanie zakupić miotłę w Hogsmeade. Spintwitches. I wish I could afford my own broom. Instead of using my brother's hand-me-downs. Well, one time they did. I do like Madam. Ciekawe, ile one kosztują. She's been tutoring me after class. Although she is very strict when it comes to brooms. O, zauważyliśmy, że nie lubi jakichś odchyleń od normy. Dobra, mamy dwa zadania. Zobaczmy jakie. Zaklęcie wyczarowujące. Evanesco, czy Evanesco. Magiczny wzór wyczarowania lub mamy do wyboru w cieniu krypty Sebastiana znajdę zapewne w jego zwyczajowym miejscu przy klasie obrony przed czarną magią nagrody Confringo. Też zaklęcie. W sumie możemy do Sebastiana pójść. Wydaje mi się, że to byłoby ciekawsze rozwiązanie, także ustawmy sobie śledzenie.
i bliżej byłoby stąd. Także przeniesiemy się i za chwilkę widzimy się bliżej Sebastiana. To jest, moi drodzy, dziedziniec transmutacji. Tak, to wiadomo. Czyli rozumiem, że jest taka wskazówka, że one gdzieś tutaj mogą być. I w sumie to też jest dość ciekawa sprawa, bo może nam tutaj pomóc... O! Stron przewodnika. Może nam pomóc w tym celu też miotła, nie? Ta fontanna na dziedzińcu transmutacji ma na szczycie podobiznę wiwerny i służy jako relaksujące miejsce spotkań uczniów. Pomimo plotek prawdopodobnie zapoczątkowanych przez Sir Cadogana, z pewnością nie jest to wiwerna z Y, którą rycerz ten niespodziewanie dla siebie pokonał. 5/15. To jest kolejny zbiór notatek, znaczy stron. To nie jest jeszcze tak naprawdę ostateczny etap tego wyzwania. Tych stron będzie znacznie więcej. To wygląda podejrzanie. Podobno, to bardzo dziękuję za informację, jeżeli słyszymy dzwonek, to oznacza, że gdzieś w pobliżu jest strona. Nie wiem, czy koniecznie strona jakaś latająca? Czy po prostu coś interesującego, co można zdobyć? Niemniej? Coś tu kurde jest. Gdzie on poleciał? Lumos. Accio. Chyba tak go nie trafimy. Gdzieś tu poleciał, nie? Są zajęcia. Ogólnie przy tym szkielecie mieliśmy poszukać, więc zgaduję, że ten latający kluczyk nas chce gdzieś doprowadzić. Ale dobra, najpierw Sebastian. Over here. Znowu po zmroku. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Prowadź. There's a secret passage just here. It's well disguised. Faktycznie. Już myślałem, że to będzie jakaś zagadka dla nas faktycznie do rozwiązania. Czemu on nie wszedł z nami? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. A, wszedł. Named it the Undercroft. Huh. We used to play Revelio. gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family?
His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. Piromanta. But you should learn it. I can teach it to you safely here. W porządku, no. Jest to niebezpieczne, ale It chętnie się may nauczę. take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Rozumiem, że lepiej tego nie pokazywać u nauczycieli w Hogwarcie. Ciekaw jestem, ile będzie łącznie zaklęć w całej grze. You're getting it. Przepraszam za krótkie cięcie, musiałem po prostu odebrać telefon. Dość ważne, ale kontynuujemy. Już teraz. Stick to the targets though. Best to keep the Undercroft intact. No Have a dobra. go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. No dobra. Więc musimy sobie to najpierw jeszcze ustawić. Confringo. Pocisk dalekiego zasięgu, który zadaje obrażenia przy uderzeniu. Wrogowie trafieni atakami ognistymi będą otrzymać obrażenia jeszcze przez kilka sekund. Musimy to sobie ustawić zamiast tutaj, bo to jest taka moja baza defensywna raczej, to tutaj, do tych ofensywnych zaklęć. Tak, mamy tutaj Expelliarmus, który jest dość w porządku. I może zamiast tego ognia byśmy sobie postawili Confringo. Ewentualnie zamiast Lumos nawet w sumie. No, to nie jest głupi pomysł. Lumos. Zmień mi. Confringo. Nice. Wow, jak dynamicznie. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. Mega jest to zaklęcie, już mi się podoba. Mały cooldown jest. Bardzo mały. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of Już the się mu i secret tak Undercroft. powiedzieliśmy. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain.
All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. No, to się wie. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Okej, będę czekał w takim razie na korespondencję i na pocztę. Sprawa jest taka, że jeszcze znalazłem nowe wyposażenie tutaj i słuchajcie, jeśli chodzi o rękawice, to niestety, ale są najlepsze, tak, z których korzystam. Natomiast tak, jeżeli chodzi o okulary, nie możemy ich używać, bo muszę dobić 13 poziom, będziemy wtedy no trochę lepszą opcję okularów, o 2 punkty obrony więcej, plus jeszcze będzie gniazdo na atrybuty. Następnie mamy coś takiego jak szaty, a są tutaj niezidentyfikowane, którymi by też swoją drogą trzeba by się w końcu zająć, ale tu był szkocki sweter, który jest dużo lepszą opcją i to sobie ustawimy. Co prawda nie mamy wtedy gniazd żadnych, ale myślę, że jakoś tam damy radę. Zerknijmy sobie tak, mamy 1 punkt do rozdania jeszcze. Kurde, teraz nie wiem, co by najlepiej tutaj dać. W pobliżu trafionego celu, trafienie konfringów, strzeliwuje niewielkie ogniste pociski, które szukują wrogich celów. Ej, to jest mega. Dobra. Dobra, to możemy już w takim razie sobie ogarnąć i możemy stąd wyjść. Nie wiem, czemu tak długo to cholera trwa za każdym razem. Jakoś tak dziwnie to w ogóle działa w porównaniu do wszystkich innych miejsc, w jakich tylko byliśmy. Czy ktoś tu stoi, czy to jest Sebastian? Hello, Sebastian. Wait. O Boże. You there. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. Nie, dobrze. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring Nie and uwierzę w to. suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Krzycz jeszcze bardziej. Your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Co tak w dół w ogóle patrzę? O kurde, niedobrze, niedobrze. W cieniu krypty. Revelio. Nie widzę, gdzie on lata. Gdzie on kurde jest? Ten klucz. Ej, no, powiem wam, że totalnie nie widzę. Revelio. Ha! Stron przewodnika.
Wężowe okno. Stronę przewodnika. Chociaż ślizgoni lubią myśleć, że to okno jest w jakiś sposób hołdem dla założyciela i ich domu, w rzeczywistości jest to wężowata bestia owinięta wokół drzewa, która wyrasta z ust legendarnego zielonego człowieka. Kimkolwiek on jest. No dobra, to co? Pozostaje mi kolejne zadanko. Co coś było? A! Szkielet. Lelka wróżebnika. Stron przewodnika. To szkielet irlandzkiego feniksa zwanego Augeray. Niesamowicie nieśmiałego ptaka, potrafiącego przepowiedzieć nadejście deszczu. Jego smutny śpiew przepowiadał też podobno śmierć. Jeszcze coś tu kurczę jest. No to tam już bardziej mi łapie. Dobra, myślę, że tak. Możemy sobie wejść teraz w zadanka, znaczy w mapę i udać się do pokoju życzeń. Myślę, że tak będzie najlepiej. I didn't hear anything. She was humming again. Oh, that's why you were so bothered. Of course I was bothered. It's enough trying to memorize dates for bins without being pounded by a horrible tune that Peeves likely made up. Oh, I knew I'd heard it somewhere. That's where it's from. Yes, it is a horrid tune. Very strange melody. Speaking of Peeves, I heard he drenched that poor boy again. You know the one, Hufflepuff. Winks a lot. Yes. Apparently his father works in a spring carnival. Revelio. Well, I for one would appreciate people simply behaving in an orderly manner, without humming or winking. I have a younger sister who looks up to me. I can't be going home for the holidays without something for her to aspire to. What do you mean? Like what? Some sort of, I don't know, special recognition. An exemplary student and all that. I'm not so sure. Dobra. A nie są to jakieś tam szalenie istotne rozmowy. Możemy już się kierować do profesor Weasley. Ciekawe, czy to z tych Weasleyów. No i Rytek znowuż. Czyżbym miał nas zaczepić tutaj? Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If Lumos. ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Kiedy nie mogę się po prostu nadziwić, jak dobry jest soundtrack w tej grze. On tak oddaje po prostu to, co się dzieje na ekranie. Ja pierdzielę, to tworzy połowę klimatu, jak nie więcej nawet w tej grze.
chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. Może jakoś lewiosą tego you practice poukładać? the wand movements first, then you can clear the chairs away. No dobra, to lecimy. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. To jest to cudo. To jest już też w ogóle taki etap, że przydałoby się, abym wykupił ten kolejny slot na zaklęcia. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. No mam już takich pełno przez moją eksplorację, ale rozumiem. Poczekam w takim razie na rozwój wydarzeń. Może w końcu będą miały one jakieś zastosowanie. A, czekam na ciebie, Wieki. Może przydzielam ci kilka cali pergaminu więcej niż się spodziewałaś. Posiadaj, znaleźć, jeśli chcesz się jeszcze spotkać. Pozdrawiam, T. Revelio. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dobra. Wow. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Tu coś jest. Aha, rozumiem. Nie, nie możemy tak tego ogarnąć. Ha, możemy się... Okej, tym posłużyć w nieco inny sposób. Strój nocny przywodzący myśl pianę morską. Na myśl pianę morską. Okej. Czy to ściągnąć? A, nie mogę. Ale możemy sobie po raz kolejny z tego skorzystać, jak rozumiem. Wow. Ale tu przejść. Dobra, powinno wystarczyć. Nie? Okej, to jeszcze trochę. I jeszcze trochę. Ej, gdzie to jest? What? Czemu to się cofnęło? Co jest, kurde? Aha. Tu jest problem, tu nie wejdziemy w ten sposób. Troszkę herbatki. Pod to też nie podejdziemy. Wow! Lumos. Nie mówcie, że to będzie łatwiejsze niż myślałem. Może w ten sposób? No, może tak to zrzucimy. Ha! Proszę. 39 galonów. Ekstra. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Lumos. No, not. That's not helpful, you worthless pile of.
Revelio. Lumos. Tu nic więcej nie ma już. Ja myślę, że się spotkamy jakoś. Pokój poczuł się urażony, bo nie wziąłem kąpieli. Jaki pyskaty! Co tu się dzieje? Halo. Jest piękne, z iloma rzeczami możemy wchodzić w interakcję. A to wygląda zjawiskowo. Wręcz chciałoby się powiedzieć, że magicznie, no nie? Okej, ruszajmy dalej. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Oj, bez jaj, no jesteś młody jeszcze, kurde, no. Przejdą jeszcze lata na narzekanie na plecy, nie? Halo. Za blisko byłem. What was that? Revelio. Was that a golden stitch? Tak, tak. Złoty znicz, który mnie prowadzi. You should summon your wits and find out. Eliksir wigenowy. No na górze nic nie ma. Tam miotła była swoją drogą. Moglibyśmy ją przywłaszczyć? Nie, to brzydkie słowo. Zdobyć? O, może? Lumos. Accio. Ciekawe, tam wejść teraz. Mam pomysł. Nie? To się aż tak nie uda. Czyli co? Stąd musimy jakoś tu się wbić. No dobra. Aha, musimy się wyprostować. Nie wiem, czy ja to sięgnę stąd. Kurde. Cholera, to się nie uda. Myślę, że to przeskoczymy jakoś, tak? Revelio. O. Accio. Protego. Nie to. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Kurde. No nic tu nie ma teraz. Levioso. Okej. I teraz by się przydało to ponownie podciągnąć. Przez ten sposób. Kurde, no nie o to chodziło. Ale bieda. Wydawało mi się, że muszę tam wskoczyć po prostu. Jak widać jednak nie zupełnie. Znaczy lepiej byłoby jakbym tam to sobie wciągnął, nie? Ale no to jest takie... sztywne. Że tak to nazwę. Tak to dziwnie działa. Zaczynam mieć wątpliwości, czy to jest możliwe. Dobra. Spróbuję jeszcze raz i nie będę was tutaj tym zanudzał. Dobra, powiem wam, że tutaj totalnie nie mam pomysłu, co więcej zrobić, także chyba pójdziemy dalej. Jedyne co, to jeszcze tutaj mamy skrzynię, którą fajnie byłoby sobie w jakiś sposób zdobyć i nad tym...
O właśnie, można by się skupić. I teraz, jeśli dobrze myślę, to będę w stanie ją ogarnąć. Nie? Kurde, myślałem, że Akio tutaj sięgnie. Mam lepszy pomysł. To najbliższe. Możemy rozwalić? Nie, nie możemy. Może inaczej. I... To teraz opadło, dobra, dobra. Ło, dobra, wystarczyło podejść. Ochrowa peleryna. No jest to opcja jeszcze słabsza niż to, co mieliśmy. Także to nie ma sensu się nad tym jakoś specjalnie pochylać. A, nic tu nie ma. Mamy typowe i charakterystyczne dla Hogwartu latające świece, które prowadzą nas, przynajmniej tak się zdaje. Okej. Jest iskrzat. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Odblokowano biurko opisu. Użyj go, aby określić magiczne właściwości dowolnego, niezidentyfikowanego wyposażenia. Ok. Kolekcja zaktualizowana biurko opisu. Cóż to będzie? Garbowana peleryna. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring?
Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Już generalnie rzadko na takie przedmioty się trafia, nie? Nie jest zidentyfikowane jakoś. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Wyczaruj stół zielarski i wyczaruj stanowisko do eliksirów. No za chwilę będę mógł wyczarować nawet i całe, być może pole, na którym będziemy mogli grać, nie? Tak jak to nasz nauczyciel, którego nazwiska nie przypomnę sobie w tym momencie, zrobił. To, dobra, zróbmy tutaj może. Czy możemy znikać i możemy tworzyć. Fantastyczna sprawa. Zaklęcie wyczarowujące, transmutacja. Wyczarowuje przedmioty, gdy zostanie rzucony w pobliżu, przepraszam, w pokoju życzeń. Czyli tylko tutaj. Okej. Stół zielarski. O kurde, ile tu jest rzeczy. A, czaję. Ja, nie wierzę normalnie. Jeszcze możemy sobie to ustawić jakoś. Coś pięknego. Kolor zmienić. Stanowisko do eliksirów jeszcze byłoby potrzebne. Dobra, powiedzmy, że naukowe. Nie wiem, powiedzmy, że pod kolor. Okej. A jak mogę tu się przenieść? Of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type Już of wiemy, ale transfiguration posłuchajmy. magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Otwórz dziennik misji. Odkryto nową... O, dobra, czyli można się tutaj na spokojnie teleportować. W sumie, jeszcze możemy pogadać. I'm ready for the next lesson, Professor.
Very well. Od razu. First, you'll need to gather some moonstone. No trochę mam. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Ostrożnie. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Kolekcja aktualizowana, lustra, dekoracja wnętrz. Ja pierniczę, co tu się dzieje? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Czaruj 5 dekoracji ściennych, wyczaruj dekoracje podłogowe. No to niezłe zadanie. Dobra, pozwólcie, że zastanowię się, jak to ugryźć i zaraz się zobaczymy. Dobra, postanowiłem, że tak, zaczniemy sobie od dywanu i ustawimy sobie ten wzór. Niech on będzie może tutaj, z tym, że możemy zmienić jego barwę i tutaj pójdziemy w niebieski. Żeby to jakoś pasowało. Dalej, więc mamy pierwszą rzecz, jeżeli chodzi o te naziemne elementy. Pytanie, jak tam dekoracje i tak dalej, by... Dekoracje ścienne. Dobra, no. O kurde, dużo miejsca potrzeba. Może 2 wejdą tutaj, co? Chociaż... ten mi się nie podoba. To jest ciekawe. Trochę krzywo będą, czy nie? Nie, wydawało mi się. Okej. Tu jest ich w sumie sporo. Może coś innego niż obrazy jeszcze byśmy ogarnęli? Czy tak ciężko by było? Statuetki, no nie możemy ich ogarnąć. Meble... Też nie. Narzędzia. Biurko opisu, którego można użyć do zbadania. Aha, no to mamy przecież. Wiszące ozdoby. No dobra, możemy dać na przykład skrzynkę kwiatów. Do tego lustro, które będzie to po prostu no, przedmiot. Można tak zwiększyć. Nice. Koszt jest taki sam. Dobra, to będzie po prostu ozdoba, bo w nich i tak nie możemy się przeglądać niestety. No nie oszukujmy, no to nie jest coś, co mnie jakoś tam jara niesamowicie, ale jest to fajny detal, nie? Na pewno tutaj będą osoby, które mogą wyczarować coś naprawdę wyjątkowego. Dobra, to teraz mi zostają jeszcze tylko te ozdoby naziemne. Rozumiem, że stoły też się w to wliczają. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak jest. No powiedzmy. To możemy taki strzelić. No dobrze, te kryształy zbierałem, kurczę, po drodze, nie? Tak się okazuje, no bo bez tego to byłoby ciężko w tym momencie. Teraz tak. Sprawmy, aby był ogromny. Przedmiot jest pozagrywaną przestrzenią. I możemy go obrócić. O wow. No dobra. Dobra, czyli to nic z tego. Tu możemy zrobić, a koloru... No może byśmy zmienili kolor na czerwony. Dobra. Tak, jak najbardziej. Myślę, że już wystarczy tych zabaw. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we?
Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Dobra, spróbujmy. Nice. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. I have some questions about alteration, Professor. Yes? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. To jest zaklęcie zmieniające. No dobra, zmień styl przedmiotu, kolor. Okej. Możemy teraz jeszcze tak zrobić? Zaraz. Złapałem nie to, co trzeba. O, tu są kolorki przecież. No i możemy na przykład ten gigantyczny dywan sobie zmniejszyć jednak. Nie to. Ciężko jest trochę złapać. A, to nie. Dobra, ale to jest rozmiar. Kurde, nie mam pojęcia, jak to złapać. Okej, już wiem. Tylko teraz to bym musiał to złapać. Aha, tylko tu mi łapie podłogę. Dobra, stolik się zwiększa. I od razu zmniejszę. Oj. No to już właśnie widziałem. To jest fajne. Wow. Kurde, ile to jest szczegółów. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Huh. To są książki w ogóle. Ale to jest tylko wystrój, z tego co widzę. Nie możemy ich złapać. To jest wystrój. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Trochę mroczne. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
an even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Misja ukończona. Dekoracja wnętrz. Parawany pokojowe. O kurde. I mamy level 13, co oznacza nowy ekwipunek. A, w związku z tym, że mamy level, możemy ustawić sobie te lepsze okulary. Mamy dające 22 punkty obrony, ale mamy tutaj takie, które dają nam aż 24 punkty obrony, więc w związku z czym mamy łącznie aż 78 punktów obrony. To sporo, naprawdę sporo. Możemy zmienić od razu też ich wygląd. Znacie mnie, więc klasycznie ustawiłem sobie bez. Wolę bardziej po prostu widzieć twarz naszego bohatera. Mamy też szatę, ale ona jest słabsza i generalnie te słabsze szaty myślę, że można by było już posprzedawać jakoś, czy to w Hogsmeade, czy gdziekolwiek indziej tak naprawdę. To jest lepsze, o dziwo, dobrze skrojony, 1 punkt więcej obrony, no dobra. Nakrycie głowy, cały czas mamy tylko te 2, trochę bida, bo na 11 poziomie, a można by już trochę na wyższy punkt skoczyć, plus to, co zdobyliśmy, no to też jest także punkt talentu, no i do pokoju życzeń możemy nawet sobie tutaj coś przypisać. Każda rzucona chińska kąsająca kapusta tworzy i wyrzuca dodatkową kapustę bez kosztu. Eliksir Edoru zdaje ci niewrażliwość, odbija ataki pociskami z powrotem do przeciwników. Też niezła opcja. W zaklęciach mamy... no właśnie, w podstawowych to będzie dodatkowy slot? Tak jest. Widzę, że zaklęć. Dobra, wykupmy to sobie. Będzie dodatkowy zestaw. Rzut starożytnej magii może złapać i rzucić broń rozbrojonych wrogów. Okej. No dobra, więc myślę, że ten temat już mamy. No, mamy oznaczoną też klasę profesora Figa, aczkolwiek to nie jest coś, co chcę robić, to przypadkowo tam zaznaczyłem sobie. Komnata mapy. Profesor Fig wrócił. Nie mogę się doczekać, aż pokażę mu brakujące strony i tajemną komnatę mapy znajdującą się pod szkołą. Ale moi drodzy, to sobie już ogarniemy w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Także na ten moment to by było wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie oczywiście o kciuku w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco i zapraszam was jak zwykle o godzinie 17 już jutro na kontynuację naszej serii. Trzymajcie się. Pa, pa. To by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.